No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować Xiaomi SU7, które testujemy dzięki uprzejmości firmy Autopunkt Mława. Także dzięki tej firmie dzisiaj będę mógł dla Was przetestować samochód, którego jeszcze oficjalnie u nas nie ma. Także oglądajcie. Słuchajcie, dzisiaj mi przypada rola tego, żeby stestować delikatnie wnętrze tego samochodu. Oczywiście pani prezes też się w temacie wypowie. Ogólnie chciałem powiedzieć, że jest to wstępny test. Chłopaki przywiozą do nas ten samochód, my będziemy pracować nad jego naturalizacją, czyli maksymalnym możliwym dostosowaniem do warunków drogowych naszych europejskich. Przy okazji mamy burzę, także muszę się śpieszyć. Zacznę od kąta otwierania drzwi. Kąt otwierania drzwi jest jak najbardziej prawidłowy, także mamy doskonały dostęp do wnętrza. Samochód jest osadzony nisko, mimo to już widzę, że wsiadanie będzie całkiem przyzwoite. Zobaczcie. Bez specjalnego łamania się, bez zginania się, bez jakiejś tam ewolucji jestem w stanie wsiąść do samochodu. Od razu mam całkiem fajną i przyzwoitą postawę we wnętrzu. Dobrze, zastał nas deszcz, więc musimy parę słów powiedzieć jakby w zamknięciu. Ja chciałem jeszcze troszeczkę powiedzieć o drzwiach, ale może uda się później. Przede wszystkim ja miałem pewną uwagę do tego, jaka jest tutaj jakość wnętrza. Chodzi o to, że no jednak ja tak sobie zażartowałem, tutaj siedział kolega z firmy Autopunkt, ja mówię, kurczę, strasznie tandetne te materiały. On mówi, wiesz co, to nie jest wcale tandetne, my uważam, że te materiały są dobrej jakości i tam zaraz stoi biały Porsche Taycan, więc sobie porównamy, bo oni twierdzą, że wnętrze w Xiaomi jest lepiej wykonane niż w Porsche. Ale do tego jeszcze wrócimy. Na tą chwilę zestawienie kolorystyczne jest bardzo odważne. Ja osobiście średnio lubię aż tak agresywne kolory. Na przykład też nie lubię pasów w kolorze karoserii. Niektórzy to lubią. Ten samochód jest stricte sportowy. To jest wersja torowo, taka powiedzmy cywilna w cudzysłowie. Więc ten samochód ma już duże ceramiczne hamulce, ma gigantyczne zaciski, jest bardzo mocno usportowiony, no i ma 2.1 do setki, czyli jest porównywalny do Playda. Mało tego, ta akurat wersja ma napęd na 4 koła. Ale wróćmy teraz na chwilę do wnętrza, no bo to jest taka rzecz, która w tej chwili nas najbardziej interesuje. Generalnie działa to tak, że w momencie, kiedy naciskamy pedał hamulca, otwiera nam się przedni klaster, czyli klaster się zamyka. Nie do końca rozumiem, z czego to wynika. Tutaj macie ten klaster, on jest w tej chwili pokazany. On pokazuje oczywiście najbardziej podstawowe rzeczy związane z parametrami jazdy. Oprócz tego mamy bardzo fajnego HUD-a. To też ja może postaram się Wam to pokazać ze swojej perspektywy. Tak wygląda HUD, proszę bardzo. Pokazuje nam range, pokazuje nam to, co się dzieje z nawigacją i pokazuje nam oczywiście prędkość oraz kierunek jazdy. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy będziemy jechać tym samochodem. Mamy nadzieję dzisiaj pojechać, chociaż pewnie prędkości takiej super nie potestujemy, no bo zobaczcie, co się dzieje dookoła. Pada i pada. Wracając do wnętrza. Wnętrze jest bardzo sportowe. Ja osobiście, jeszcze raz powtarzam, ja nigdy nie byłem jakimś wielbicielem tego typu samochodów, więc moja opinia jest na pewno skażona też moim podejściem prywatnym do takich pojazdów, ale wszystko wygląda tutaj bardzo fajnie. Kierownica jest usportowiona, jest estetyczna, czyli nie ma 1500 zbędnych gadżetów, mamy 2 scrolle ze strzałkami. Prawdopodobnie funkcjonalność jest podobna jak w Tesli. Będziemy to testować jeszcze na bardziej rozbudowanym teście w momencie, kiedy samochód będzie u nas. Mamy tutaj przyciski do zmiany trybu jazdy, zobaczcie. Shift into drive, czyli musimy sobie wcisnąć drive. Gdzie my robimy drive? A tutaj, czyli jak w Tesli, proszę bardzo, jest drive. I teraz sobie możemy... Wow! Możemy sobie zmieniać tryb jazdy. Dobra, to jest boost. Tutaj co mamy? Autopilota pewnie. Dobrze, czyli trzeba, żeby włączyć autopilota, czy jakiekolwiek funkcje asystenta, musimy mieć zapięte pasy. Do tego jeszcze dojdziemy. Pamiętajcie, że jest to test wstępny. I znowu, podobieństwo do samochodów sportowych oczywiście bardzo duże. Zestawienie kolorystyczne, odważne, ciekawe, ale nie w moim guście, żeby nie było jakby niedomówień. Natomiast wszystko wygląda tutaj bardzo fajnie. Tak, mamy bardzo dużo alkantary, co pewnie spowoduje, że samochód będzie we wnętrzu cichszy. Mamy dużo przeszyć w kolorze. Mamy, no taki samochód jest, jeżeli chodzi o te sprawy, jest wysmakowany. Podłokietnik. Podłokietnik, no wiecie, ja nie lubię konsoli i konsola, tak jak wielokrotnie mówiłem, wydaje mi się dosyć zbytecznym gadżetem w tego typu samochodach. Mamy tutaj też dodatkowe sterowanie, mamy start-stop samochodu, więc w konsoli mamy sterowanie temperaturą, góra-dół, nawiewem. Powiem szczerze, nawet całkiem sprytnie to jest zrobione i bardzo takie, no może nawet intuicyjne trochę. Tutaj mamy co?
Przełączanie kamer, fajna sprawa, zobaczcie, widzieliście jeszcze raz? Suspension, ustawianie zawieszenia, proszę bardzo. Też fajne, czyli mamy tutaj sporo funkcji ukrytych w 4 przyciskach, które wyglądają też bardzo fajnie i stylowo. To jest takie, no nie jest takie byle co. Teraz przejdźmy może tutaj do podłokietnika. Zobaczcie, podłokietnik się otwiera na obie strony. Czyli tak jak w większości tych samochodów, powiedzmy troszeczkę z wyższej półki. Nie mamy tutaj niestety ukrytych chyba żadnych portów. Nie mamy. Mamy tutaj po prostu stricte schowek, który jest wyścielany taką powiedzmy lekko gumowaną materią, co powinno zapobiegać dzwonieniu, jakichś tam rzeczy, które będą we wnętrzu. Dwustanowiskowa ładowarka indukcyjna, czyli to co znamy z większości samochodów elektrycznych, oczywiście też z Tesli. No i tutaj pod spodem to, jeszcze przepraszam, tutaj mamy oczywiście 2 miejsca na kubki, fajne z takimi gumowymi odbojnikami, które no powiedzmy wracają do swojej pozycji. Wolę to niż te takie wysuwane, które się psują, zawalają się różnego rodzaju brudem. Coś takiego jest dużo łatwiejsze w utrzymaniu w czystości, także ja też wolę ten standard. To jest w ogóle fajna rzecz, że to się pojawiło. No i pod spodem tutaj mamy taką, zobaczcie, wnękę fajową. Ja tam nie wiem, może ty jesteś w stanie zobaczyć. Widzę na pewno tutaj złącze 12V. Widzisz tam jakiś kabel USB? Nie ma. No dobrze. To nie ma też większego znaczenia. Tutaj może coś... Jezu, jakie tutaj ciekawe schowki. Takie schowki przemytnicze. Tutaj coś mamy. Chyba tu jest port USB. Tak. No, tak mi się wydaje. Dobra, później zerknę, jak wysiądę z samochodu, bo na szczęście przestało padać, także zaraz będziemy kręcić dalej. Dobrze, teraz jeszcze co mam nad głową? No przede wszystkim nad głową mam cholernie dużo miejsca. To też jest fajne. Z jednej strony samochód jest nisko zawieszony, więc wsiadamy tak jakby w dół. Samochód jest nisko. Oczywiście fotele mamy regulowane. Teraz sobie jeszcze tylko zobaczę, na ile do góry możemy się podnieść. A możemy dużo. Dużo, bardzo dużo. Ultra dużo. Jeszcze się odsunę i jeszcze mogę do góry chyba. O, i to jest max. I mimo podniesienia siedzenia na maksa do góry, ciągle mam około 3-4 cm do podsufitki, więc tego miejsca ciągle jest jeszcze całkiem sporo. A z drugiej strony pamiętając, że mam 1,82 m wzrostu i teraz jak sobie lecę w dół, to mi ta odległość wtedy rośnie do około 15 cm, więc teoretycznie osoba prawie że 2-metrowa też spokojnie w tym samochodzie by się zmieściła. I dodatkowo na szerokość też tu jest sporo miejsca. Także ten samochód bardziej byłby porównywalny chyba do Tesla Model S niż do Tesla Model 3 Performance, jeżeli chodzi o wnętrze. Jest jednak zdecydowanie bardziej luksusowy. Z wyglądu, no to oczywiście targetuje dużo bardziej Porsche, ale tak jak mówiłem, dzięki uprzejmości Autopunktu mamy też tutaj Porsche Taycana, więc będziemy w stanie te samochody ze sobą porównać. Otwieranie drzwi, znowu tutaj taka ciekawa kompilacja trochę Tesla Model 3, Tesla Model S. Te przyciski do sterowania oknami są bardzo podobne do tego, co mamy w Tesla Model S. Natomiast tutaj przycisk do otwierania drzwi, no to jest wypisz, wymaluj Tesla Model Y, Tesla Model 3. Zobaczcie, pyk i otwieramy drzwi. W ogóle drzwi bezramkowe, tak jak w większości lepszych samochodów i tak jak w Tesli. Tak, czyli znamy też to rozwiązanie z Tesli. System audio tak schowany jak w większości samochodów. Dodatkowo mamy fajne tutaj, czego nie znajdziecie w Tesli, na przykład pierwszych generacji, miejsce na bidon, czyli taka wnęka. Plastiki, koledzy mówili, kolega tutaj jest ze mną, cały czas mnie obserwuje. Kolega mówił, że plastiki na pewno są nie gorszej jakości jak w Porschu. Na szczęście dzięki uprzejmości firmy będziemy w stanie sobie to porównać. Sterowanie fotelem jest bardzo fajne i bardzo szeroki zakres tego sterowania. Jestem mega w szoku, jak bardzo wysoko można sobie ten fotel podnieść, jak bardzo nisko opuścić. Także naprawdę, mimo iż jest to samochód sportowy, można sobie go bardzo fajnie zestroić pod swoje własne potrzeby. I myślę, że tolerancja, jeżeli chodzi o wzrost i rozmiar kierującego, jest tutaj bardzo duża. Jeszcze jedna tożsamość, jeżeli chodzi o porównanie do Tesli. Zresztą tak jak Xpeng, czyli Xpeng po naszemu, tak Xiaomi, czyli Xiaomi po naszemu, bardzo dużo czerpią z najlepszych wzorców, czyli z Tesli. I tutaj mamy tak samo otwieranie poprzez kartę NFC, proszę bardzo. Ja Wam od razu ją tutaj pokażę. Tak ona wygląda. Nawet tutaj ten wzorek taki bardzo podobny do tego, co znajdziemy na niektórych akcesoriach Teslowych.
Przykładamy i samochód nam się otwiera, zamyka, czyli dokładnie to co w Tesli. Przy okazji mamy bardzo podobnie umiejscowioną kamerę do sterowania asystentem, czy tam autopilotem, nie wiem jak tutaj to w Xiaomi jest nazwane. I to tyle, jeżeli chodzi o podobieństwa. Niestety klamki już są inne, niestety albo stety, bo jak wiecie, klamki w Tesli, szczególnie w tych pierwszych generacjach, zdarzało się, że były awaryjne. Ja przy okazji jeszcze sprawdzę. Proszę bardzo, lusterka się składają. Przy okazji w czasze lusterek są karbonowe. I klamki mamy teoretycznie klasyczne, bo to nie jest tak. To są tylko wnęki do klamek, natomiast tutaj znajdują się takie, no to nawet nie są sensory. To są takie przyciski ogumowane, które po prostu wciskamy i drzwi nam się otwierają. Mało tego, uchylają nam się delikatnie. No ale to wiadomo, w samochodach chińskich ogólnie, jeżeli chodzi o obudowę akcesoryjną i to jak samochody się zachowują, jak się drzwi uchylają, zawsze jest lepiej niż w samochodach europejskich czy amerykańskich. Tutaj nie ma w ogóle porównania. Dobrze, wchodzimy sobie do tyłu. No i znowu, powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczony. Otwiera się bardzo fajnie i szeroko i znowu wnętrze, wejście do wnęki samochodu jest ultra komfortowe. Mając też na uwadze, że jednak mamy do czynienia z samochodem niemalże torowym, tutaj z tyłu jest naprawdę dużo miejsca. Ja sobie wsiądę od razu. No już trochę musiałem się złożyć, ale umówmy się, mamy do czynienia jednak z autem, które ma jakieś tam zacięcie sportowe. Tutaj znajdują się uchwyty. To jest też fajne właśnie w firmach, które wywodzą się z rynku retailowego i z rynku takiego powiedzmy telefoniczno-komputerowego, że oni bardzo dbają o to, żeby ten cały system obudować różnego rodzaju akcesoriami. I tutaj mamy akcesorium, taki uchwyt na tablet. Zakładam też, że i pewnie na telefon, który jest akcesoryjny i pasuje tylko do tej wnęki. I chłopaki też zamówili, także być może w przyszłości będą oni Wam w stanie to pokazać, a być może nawet też i ja za ich pośrednictwem. Teraz jeżeli chodzi o to, co widzimy, no, przede wszystkim miejsca jest tutaj naprawdę bardzo dużo i ustawienie fotela, jego wysokość, pamiętajcie, że ja go później opuściłem na dół, powoduje, że ja tutaj się idealnie mieszczę. Mało tego, moje stopy mieszczą się pod fotel, więc jest super, a ja przecież też w końcu jakiś ultramały nie jestem. Dla dużo większej osoby, czyli osoby, nie wiem, pokroju chociażby kolegi Marka, Petrolheada, no to tutaj może byłoby trochę mniej komfortowo, ale wciąż wydaje mi się, że jest znośnie. Z tyłu mamy to, co lubię też najbardziej w samochodach. Mamy tutaj materiał, który jest odporny na działanie dzieci, tak? Czyli na te cholerne stópki, rączki, jakieś tego typu historie. Ten materiał na pewno będzie dosyć długo i dużo lepiej odporny niż jakiekolwiek takie pokrycia stricte skórzane czy inne tekstylne, które bardzo szybko się niszczą, bardzo szybko się brudzą i dużo trudniej jest je utrzymać w czystości i trudniej jest je później doprowadzić do dobrego stanu, jeżeli zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone. Tutaj mam materiał, który po prostu po jakimś czasie można spolerować, bo to jest po prostu polakierowane karbon. Mam nadzieję, że jest to karbon. Oczywiście nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Materiałoznawcą na takim poziomie nie jestem. Jest tutaj strasznie dużo alkantary, co na pewno powoduje, że ten samochód jest bardzo cichy. Będziemy mogli o tym się przekonać, jak sobie nim pojedziemy. Ja poproszę bardzo o asystę kolegi, z tego względu, że nigdy takim samochodem nie jechałem. Samochód ma tryby jakieś sportowe, nie chciałbym narobić kłopotów na drodze tutaj w Mławie. Przy okazji przypominam, że jesteśmy w Mławie. I tutaj też znajduje się nasz warsztat partnerski, ale o tym za chwilę. Z przodu mamy masaż w siedzeniach, mamy wentylację i podgrzewanie, z tyłu mamy tylko podgrzewanie, a przy okazji siedzenia są perforowane. Czyli tożsamo jak to jest we wszystkich najnowszych modelach Tesla, aczkolwiek tutaj materiał jest dużo przyjemniejszy, bo to jest materiał, przy którym na pewno nie będziemy się tak pocić jak przy siedzeniach Tesli. Tak, bo w Tesli mamy skórę wegańską, a tutaj mamy coś, co przypomina alkantarę czy skórę licową. I jeszcze parę słów o tym, co tutaj się znajduje. Wszyscy oprócz kierowcy, co akurat jest najbardziej prawidłową opcją, mają do dyspozycji trzymadełka i akurat w sportowym samochodzie, jak i w każdym innym samochodzie. Po prostu dla utrzymania, osoba kierująca zawsze ma czego trzymać, bo ma kierownicę. Natomiast wszystkie inne osoby w momencie, kiedy dochodzi do jakichś manewrów, potrzebują się czegoś chwycić, żeby poczuć się pewniej i po to właśnie mamy te rączki, których brakuje w Tesli. I to jest kolejna rzecz, którą tutaj akurat w Xiaomi mamy lepszą. Dodatkowo oczywiście wszyscy są wyposażeni w indywidualne oświetlenie, niewielkie elementy nagłośnienia. No i przy okazji tutaj mamy tak fajnie wyprofilowane siedzenia. One trochę przypominają to, co mieliśmy w starszych Teslach Model S. Dodatkowo mamy tutaj podłokietnik z 2 miejscami na kubki, także wszystko jak najbardziej prawidłowo, aczkolwiek bez wypasu, czyli nie ma tu ładowarki i tego typu rzeczy. Ogólnie to, co znajduje się z tyłu, jest jednak troszeczkę ograniczone w kontekście interakcji z pasażerami, no bo mamy tylko tak naprawdę 2 porty USB-C
małą wnękę, która nie wiem, czy nie jest czasem ładowarką indukcyjną, to musimy się przekonać. No nie jest. Mamy te oczywiście mocowania na tablety, to jest jakaś tam dodatkowa rzecz, o której teraz nie możemy się wypowiedzieć, bo nie mamy jak. Fajna sprawa, że mamy tutaj wszędzie izofixy. Także mamy dosyć pewne i łatwe mocowanie, jeżeli chodzi o foteliki dla dzieci. No i teraz zobaczcie, taka rzecz, której nie zauważyłem na pierwszy rzut oka. Trochę się tutaj naśmiewałem, że wyposażenie jest słabe, a teraz zobaczcie, co się dzieje. Lodówka od -6. Przepraszam, lodówka, która jest w stanie aż schłodzić do -6 stopni. Także idealna na napoje, całkiem pojemna. Myślę, że tutaj mamy około 5 litrów. Także albo parę, 2-3 litrowe butelki, albo sporo puszek by się tutaj zmieściło. Także super fajna sprawa. To jest właśnie w samochodach chińskich coś, czego w Europie się raczej nie mamy co spodziewać. Czyli takie gadżety i wyposażenie, które po prostu w Chinach są tak tanie, że jest im to bardzo łatwo dołożyć do samochodów standardowo produkowanych. U nas tego typu gadżet po prostu by podrożył generalnie bardzo mocno koszt samochodu. No i to jest coś, czym Chińczycy zdecydowanie będą bardzo mocno konkurować, no bo to jest ich po prostu przewaga. Zestawienie kolorystyczne, stylistyka oczywiście tożsama z tym, co mamy w drzwiach przednich. Znowu mamy tutaj wejście małe na bidon. Plastiki. Jeszcze raz przypominam, podejdziemy zaraz do Taycana i sobie porównamy. Moje zdanie jest takie, że ten plastik jest niskiej jakości, ale podobno w Taycanie jest tak samo albo gorzej. Tyle jeżeli chodzi o wnętrze tego pojazdu, przynajmniej z mojej strony. Ja jeszcze sobie tutaj pozwolę otworzyć port ładowania, żebyście zobaczyli. Oczywiście mamy na tą chwilę do czynienia z portami GBT i tyle, tak? Czyli to są standardowe chińskie porty ładowania. Tutaj mamy ładowanie prądem przemiennym, tutaj mamy ładowanie prądem stałym. Na tą chwilę będzie bardzo ciężko zrekonfigurować sposób ładowania, aczkolwiek na pewno się nie poddamy i będziemy próbowali tutaj też zmienić ładowanie na europejskie. W tej chwili się to odbywa poprzez adaptery. Te adaptery są normalnie dostępne, więc to też nie jest nic, co w jakikolwiek sposób urąga sposobowi użytkowania samochodu. Port pewnie się zamyka tym guzikiem i po temacie. Mamy też, zobaczcie, taką fajną lotkę karbonową. I teraz jeszcze otworzymy sobie bagażnik, który jak na auto usportowione, muszę powiedzieć, nie jest mały i w swojej konfiguracji przypomina nam co, Patrycja? Powiedz, Patrycja, co ci przypomina ten bagażnik? No, większy niż trójka. Większy niż trójka, ale podobnie skonfigurowany, prawda? Tak. Dokładnie tak. Nawet bardzo podobnie. Tutaj widzicie, to jest ta przejściówka, o której mówiłem. Z GBT na CCS2. I to jest jak najbardziej ok, żeby czegoś takiego używać, dopóki przynajmniej nie będzie możliwości zrekonfigurowania tego gniazda, a taka możliwość prędzej czy później na pewno się pojawi. Z chłopakami też ustaliliśmy, że nie będziemy dokonywać jakichś ściśle bardzo głębokich modyfikacji, czyli nie będziemy ingerować w system tak głęboko, żeby ten samochód wyrzucić z systemu Xiaomi. Będziemy starali się go po prostu maksymalnie spolonizować, czy innymi słowy zeuropeizować, tak, żeby ten samochód się nadawał oczywiście do jazdy i był jak najbardziej przyjemny do użytkowania, ale żeby w przyszłości mógł pobierać aktualizacje i mógł dalej jeździć. Wiecie, że my tak do tego podchodzimy i chcielibyśmy dalej tak działać, jeżeli chodzi o konwersję samochodów elektrycznych. Wracając do wnętrza, tutaj mamy jeszcze takie, normalnie wiecie, że w Tesli to są takie głębsze wnęki, tutaj tych wnęk nie ma. Mamy tutaj z kolei takie, proszę bardzo, siateczki i nieco mniejsze wnęki, w których możemy trzymać różne drobiazgi. Także ogólna pojemność bagażnika może być nieco mniejsza niż w Tesli Model 3, mimo tego, co Patrycja przed chwilą powiedziałaś. Jeszcze dodatkowo tutaj mamy outlet 12V, tutaj mamy wieszaczek. Ogólnie jak najbardziej prawidłowo to wygląda. Podoba mi się to, że tutaj te wszystkie elementy są obudowane, czyli nie jest tak na goło i tak łyso jak w Tesli. Tutaj mamy też alkantarę. To wszystko docelowo ma gigantyczny wpływ na to, jak jest głośno czy cicho w samochodzie. Zakładam, że w tym samochodzie będzie bardzo cicho, ale to jeszcze sprawdzimy sobie. To co, zamykamy. Słuchajcie, więc teraz jeszcze trochę na temat sterowania. Sterowanie mamy bardzo, bardzo podobne jak w Tesli, czyli mamy tą taką stylizowaną sylwetkę samochodu, mamy tutaj wszystkie dostępne funkcje, które możemy sobie włączyć przyciskiem, czyli na przykład otwieranie gniazda, proszę bardzo. Gniazdo się nam otwiera, ale to nie wszystko. Najlepszy gadżet, bo jak się otwiera tylna klapa widzieliście, ale zobaczcie na przednią klapę. Wiecie, jak się otwiera klapa w Tesli przednia? Proszę bardzo, a tak się otwiera w Xiaomi.
To jest gadżet, za który normalnie w Tesli trzeba dopłacić, natomiast w Xiaomi, jak widzicie, mamy to w gratisie. Mało tego, samo się to oczywiście później zamyka przy użyciu przycisku. No i jeżeli chodzi o franka, to muszę powiedzieć, że Xiaomi stanęło na wysokości zadania i chyba pobiło Teslę. Frank wydaje się większy. Tak, czyli wygląda na to, że Xiaomi dużo lepiej wykorzystało tą przestrzeń, która jest dostępna pod przednim bagażnikiem. On oczywiście też pod przednią maską, przepraszam. To ona się też wydaje nieco większa i samochód ma trochę bardziej taką sportową, wydłużoną jakby sylwetkę. Natomiast tutaj mamy sporo miejsca i nie mamy zbędnych miejsc, przez które możemy cokolwiek oglądać. Chodzi o to, że w tej chwili samochody elektryczne i ogólnie motoryzacja idzie w taką stronę, że w zasadzie użytkownik nie zajmuje się tym, co znajduje się pod maską, czyli nie zajmuje się ciągłym oglądaniem systemu klimatyzacji, nie wiem, pomp, wymienników ciepła, a po prostu użytkownik używa tylko tej przestrzeni do składowania jakichś rzeczy, ewentualnie tak jak tutaj do uzupełniania płynu rozpryskiwaczy. I tak to powinno wyglądać, bo co to użytkownika ma interesować? Ja tu oczywiście dostrzegam przez tą tutaj krateczkę, że mamy tutaj wlew płynu hamulcowego i na szczęście jest napisane DOT 4, a nie DOT 3, tak jak w Tesli. Dodatkowo tutaj mamy schowany win chyba. Proszę bardzo, nabity na karoserii, czy tam na elementach karoserii, czyli na podstawie tego winu jesteśmy w stanie przejść przegląd. No i tutaj już nic nie widzimy. Także być może później na etapie, gdy będziemy ten samochód w jakikolwiek sposób dostosowywać do warunków europejskich, będziemy w stanie sobie tam troszeczkę więcej zobaczyć. Natomiast to jest, tylko pamiętajcie, taki test oglądowy. Dodatkowo Xiaomi jest wyposażone w sensorykę troszeczkę bardziej rozbudowaną niż Tesla, no bo Tesla, jak wiecie, opiera się głównie na kamerach. Natomiast tu mamy cały czas standardowe ultrasoniki i mamy radar zapewne, chociaż go tutaj stąd nie widać. Mamy do tego jeszcze u góry lidar, także ten samochód ma jakby taką świadomość sytuacyjną zbudowaną na troszkę innych systemach niż to jest w Tesli. Czy to jest lepsze, czy gorsze, tutaj akurat ja nie będę się wypowiadał. Tutaj mamy jeszcze takie dodatkowe wyprofilowania, które mają pewnie poprawić trzymanie przy większych prędkościach i lepszych przyspieszeniach. No my akurat tutaj nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, więc ciężko się wypowiedzieć. Za takie gadżety w Tesli trzeba sobie dopłacać i to jest dostępne tylko niestety w formie akcesoriów. Natomiast w Xiaomi dostajemy to w standardzie. Dobrze, tak się zupełnie przypadkowo złożyło, że chłopaki mają też na placu Taycana. No i oni twierdzili, że plastiki w Taycanie są podobne lub gorsze nawet niż w Xiaomi. No i teraz sobie popatrzmy na to, jak to wygląda tutaj. Więc kurczę, powiem tak, faktycznie, jeżeli chodzi o tą dolną część tutaj tego plastiku, no to jak na taki samochód, no nie jest lepiej niż w Xiaomi, jest bardzo podobnie. I faktycznie tutaj też mamy sztuczną skórę. Więc Porsche mnie trochę negatywnie zaskoczyło, a bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie Xiaomi. Więc wracamy do Xiaomi po prostu. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz z moim kolegą nowym Angelo. Siedzimy sobie właśnie w jego jeszcze Xiaomi SU7 Ultra i Angelo będzie mnie wiózł. Mnie i zresztą panią prezes też przy okazji. Pomachaj, Patrycja, jakbyś mogła. I trochę nam pozwoli się zaznajomić z tym samochodem, zanim my w ogóle usiądziemy za kierownicą, no bo trochę, nie ukrywam, się boimy. 1548 koni to jednak jest niemałe wyzwanie. Angelo, jedziemy. Pokaż, jak to działa. Dobra, na początku będziemy sobie w trybie standardowym. Przejedziemy przez nasz podjazd. Jak on sobie radzi z takimi rzeczami? Jak widać. A no tak, bo tu masz tu podnoszone zawieszenie. Tak, jest zawieszenie regulowane. Zawieszenie pneumatyczne. Dokładnie. Sobie ja po wyjeździe. On oczywiście sam się opuści, ale możemy też z pozycji to sobie na delikatnie z pozycji menu wybrać normalny już poziom zawieszenia 4 cm w dół. Także przy okazji cały czas mi chodzi masaż po plecach, żebyście mieli świadomość. mi również. Udawany dźwięk z tego. Głośniczkę na zewnątrz, możemy przełączyć go w środku mieć, możemy na zewnątrz, a możemy też wyłączyć. To może wyłączmy. O, teraz to jest jak w samochodzie elektrycznym. Jak Kickster będzie testował, to pewnie będzie chciał mieć taki dźwięk. Kierunki fajnie też pokazuje. To jest akurat tożsame i z Teslą. To jak pokazuje kierunkowskazy jest tożsame tak jak z Teslą i z Hyundaiem, Ioniqiem i z Kią, wiesz? Jest dokładnie tak samo, taki sam system.
Nie wiem, czy już miałeś styczność z lidarem? Z lidarem tak, nie z lidarem w Xiaomi na pewno. Mhm. W ogóle zauważyłem, że sensoryka jest tutaj bardzo rozbudowana, no bo masz radar, lidar, ultrasoniki i kamery. Tak. Już nawet światło, wszystko mam. Krywanie, mamy polskich map jeszcze w tym samochodzie, ale za twoją zasługą myślę, że będziemy mieli. Tak, no musimy na to powalczyć. Myślę, że w tym wypadku akurat powinno być to jak najbardziej do zrobienia. Sobie wrzucę tutaj telefon, jak pozwolisz gdzieś. Ale tu schoweczek, albo proszę tutaj, bardzo. Tu tak jest. Na razie w standardzie. No i tak jest nieźle. No tak. Ktoś tu będzie zaraz wymiotował, wiem kto. No i przestań. Nie, no to wygodnie się z tyłu siedzi. Dużo miejsca jest. I jak na tą prędkość, którą teraz osiągamy, nie mogę wam powiedzieć jaką, to jest cicho. Porównując do Tesli, ten samochód jest cichy po prostu. Spotkałem się z takimi opiniami, tutaj Angelo też fajnie jakbyś ty się wypowiedział, bo ty masz dużo więcej styczności z luksusowymi samochodami i w ogóle masz szersze spektrum. Wiele osób twierdziło, że Xiaomi jest źle wykonanym samochodem, ja tego nie potwierdzam. Ja też dementuję, wręcz przeciwnie, tak jak większość było plotek, na przykład, że nie masz awaryjnego otwierania klamek, że ludzie się zatrzaskują Nie, no podczas jest. tego. No. No jest awaryjne, jest w każdym fotelu. Czyli twoim zdaniem ten samochód jest po prostu dobrej jakości. Przynajmniej na razie takie sprawia wrażenie, no cóż tu dużo mówić. tak. I fajnie to też, wiesz, jak sobie tutaj siedzisz, Tak. to popraw mnie, jeżeli się mylę. Jak sobie tak siedzę i widzę te tutaj obłości po bokach, to tak trochę Porsche. Tak, no ma dużo podobieństw, no. Inaczej, samochody w dzisiejszych czasach już są na tyle rozwinięte i jest ich tyle marek, że no, każdy samochód któryś przypomina, tak? No, nie można powiedzieć, że no, ten z przodu reflektory podobne są do McLarena, tak? No ale weźmy też pod uwagę, że w większości do europejskich modeli samochodów produkują oczywiście Chińczycy, więc no oni też z czegoś czerpią, tak? Robią to w tych samych fabrykach, więc no niestety albo istety będzie do jakichś samochodów podobieństwo. No, tutaj mamy dużo podobieństwo do Porsche, do Tesli, także no, tak będzie. Ale jest bardzo fajnie, bardzo cicho jest. Krótko na razie jedziemy sobie, wiesz, w trybie zwykłym, standardowym. I cały czas mam masaż na plecach. Masaż i wentylację jeszcze. Ja dodatkowo sobie włączyłem. Tobie chyba również. Nie, tobie nie. A to? Na jedyneczkę. Focus on driving. Też fajne. Dobra. Czyli mamy to samo co w Tesli cały czas i chyba w NIO, nie? Patrycja, też taka była sytuacja, że każdorazowo jak żeśmy odwracali głowę od Tak, drogi, od drogi, coś, gdzieś tam coś chcesz zrobić, to przypomina. cię I fajnie tutaj też jest rozwiązane, że mamy głośniki w zagłówku, tak? Czyli nawet podczas rozmowy telefonicznej nie słyszą nas wszyscy dookoła, tylko rozmawiamy sobie z osobą, no ty z boku będziesz jeszcze słyszał, o czym ja rozmawiam, ale z tyłu na przykład już nie będzie tego słychać. Więc jest fajne, no bo w przypadku innych samochodów wiadomo, że europejskich leci to z głośników i nawet wszyscy na zewnątrz wiedzą, że z kimś rozmawiasz Ktoś i o staje, czym tak, rozmawiasz. tak, Na tak, światłach, tak. Słuchajcie, w tej chwili mamy prędkości takie, jak tutaj są dozwolone i jest po prostu cicho. Ten samochód jest naprawdę bardzo fajnie wygłuszony. Musimy się też przyjrzeć oponom, bo najbardziej z tego wszystkiego schodzi opony. Tak, no ale jest to też europejski producent, to jest Pirelli. Pirelli. No, Pirelli też dostarcza do Tesli i do wielu innych producentów samochodów elektrycznych. Pewnie się Pirelli już na tym rynku mocno odnalazł, ale na przykład powiem Ci, że Hankook też robi bardzo fajne i cichsze od Pirellego opony. No ale to Hankook słabo by wyglądał na takim samochodzie. No tutaj to już wiesz, no to jest... Można tym samochodem pojechać na tor i on jest do tego stworzony, więc no Pirelli dobrze wygląda po prostu. Trzymaj się. O kurwa! O, żeż ty! O kurczę! Stary! Nie będę mogła tego umieścić chyba. Ale dał czadu. Jest dobrze. Jest dobrze. Ja bym nie był w stanie, zaboksował kołami, Tak, ale powiem Ci, że ja bym nie poszukać był w stanie, ja jako kierowca bym tego nie zrobił. No dobrze, teraz Angelo mi udostępnił jazdę, także ja się oczywiście strasznie boję tym jechać, szczególnie po tym jak mi pokazałeś to przyspieszenie, stary, powiem Ci, szok. No robi wrażenie. Sterowanie, Ty jeździłeś Teslą, to wiesz, że sterowanie jest bardzo podobne jak w Tesli, a w Tesli podobne jak w Mercedesie. Dokładnie. Jeszcze sobie tylko siedzenie trochę poprawię, bo widzę, że Ty jesteś bardziej sportowy kierowca, a jestem bardziej taki, wiesz...
Każdy ma swoje upodobania. Tak. No, w lewo to na ekspresówkę wyskoczę. Dzisiaj jeździliśmy z kierowcą rajdowym, więc... Hamulce są bardzo fajne, mimo że ceramika nie jest jeszcze rozgrzana, Nie to jest one w ogóle, całkiem bo- spoko naprawdę hamują, wiesz? Trochę samochód taki chybotliwy. No jest miękki, nie jest twardo, tak? Jeździmy samochodem, który ma 1500 koni, a nie jest twardo, tak? Nie jest czujesz twardo. się jak w go-kardzie i Nie. No powiem Ci tak, Pneumatyka robi swoje. robi swoje pneumatyka, ale i samochód jest taki bardzo, bardzo przyjemny. Bo na przykład w Tesla Model 3 Performance, no to każdy wybój czujesz. I No to bardzo tu nie, mocno. Tu nie, fajnie wybiera, jest to naprawdę dobrze zestrojone. Ja to najwyżej mogę z tryb sport. Tego launcha nie ma szans, żebym przetestował. Po prostu strasznie się boję. Muszę Wam powiedzieć wprost. Angelo mnie przewiózł kawałek i no... W Niemczech. W Niemczech. Zaznaczam. No, musieliśmy jechać, wyobraźcie sobie, 5 godzin w jedną stronę. Tylko po to, żeby przetestować launcha. Ale udało się. Wyjechaliśmy, wróciliśmy. Widzę, że rekuperacja ograniczona jest, jak się jedzie Znaczy w trybie nie, sport. wiesz co, na razie jeździsz w normalnym, w standardowym. Rekuperację możemy sobie ustawiać tutaj. Mhm. Masz, ja delikatnie, O. standard. O, to ja bym tak Jeszcze- zostawił, jeśli pozwolisz. Nie ma problemu. Wedle ustawień. Shit. Wracamy tutaj. Na Gdańsk. Tak, na Gdańsk siedzi. No, kierunkowskazy tak się wyłącza tak samo jak w Tesli. One są takie na mikrostycze. Nie ma tam takiego typowego kliknięcia. Tylko po prostu dajemy, on sobie wraca, a my już wszystko wiemy. Teraz to jest chyba w jakimś trybie normal. Tak, normalnie, standardowy. No, A jakbyś dał sport chociaż? tutaj masz na kierownicy, proszę, już masz w sporcie. No to jak Tesla Model 3 Performance. Jednak za kierownicą odczucie jest zupełnie inne. Bo jak siedziałem tutaj z boku, to powiem Ci... No jest, no wiesz, tu nie masz tej świadomości, Nie masz czego się że, trzymać i tak, nie masz świadomości. nie masz świadomości teraz, tak? A tutaj to jednak ty za kierownicą te polecenie temu potencjometru potencjometrowi wydajesz i ty wiesz, kiedy to nastąpi, tak? A my tutaj... Jesteś przygotowany, wiesz, Tak. kiedy się chwycić. Z jednej strony wiesz, że jedziesz sportowym samochodem, czujesz to, całe otoczenie mówi do Ciebie, że jedziesz sportowym samochodem, ale z drugiej strony naprawdę jest przyjemnie. Ja bym to porównał do takich właśnie supercarów, gdzie w supercarach masz właśnie jazdę luksusową, ale masz też osiągi. Tak, No i tutaj masz cicho przy okazji. cisza jest. Nie ma jakiejś V12, która Ci buczy. No, dla jednych będzie to zaletą, dla drugich będzie to wadą, tak? No, grupy są podzielone. Moim zdaniem jest to naprawdę Sprawdzałeś, dobrze. jakie jest zużycie energii tak przy okazji? Tak, wiesz co, robiliśmy trasę, ponieważ musieliśmy rozblokować ten samochód, bo on nowy był zablokowany do 300 km przebiegu. Miał ograniczenie do 300 koni mocy i 140 km na godzinę. Musieliśmy pokonać po prostu, no, tak z Alanem w niedzielę wsiedliśmy, bo do testów wiadomo dobrze by było, żeby ten samochód był rozblokowany. Także z Alanem wsiedliśmy, zrobiliśmy trasę do Elbląga i z powrotem przy 140 km na godzinę, zużycie około 30 kW, więc nie jest mało. No ale 30 kW, no ale to jest sportowe auto. No to jest sportowe auto, tak? Tylko, Ale że mało nie jest faktycznie. A jaka to jest pojemność baterii? 101 kW. Okay. Netto czy... Nie wiesz. Tego nie wiem. A to sobie sprawdzimy później w internecie. Specyfikację, no wyślę Ci na WhatsAppa. Czyli drive mode jak wciskam, to wtedy jest ten... To jest to. To jest launch. boost. No. Dobra, tego nie chcę. A bo dobra, czekaj, tylko tak sobie delikatnie wcisnę. Mogę? No, próbuj. Nie, no teraz to jest zupełnie inaczej. No, to jest No widzisz, jak jestem za kierownicą, to... Ale to też z mojej perspektywy było inaczej, z racji tego, że nie mamy trybu rank włączonego, bo tu musimy się zatrzymać, włączyć ten tryb w ustawieniach Trackmasterze. Widzisz, mamy wyłączone. To tyle, że masz więcej mocy, ale to jeszcze nie jest to, co robiliśmy z launch control. No i oczywiście w tym entertainmencie mamy tutaj wszystkie ustawienia torowe, możemy przechodzić sobie, jak włączymy sobie już te track mody, ustawiać zawieszenia, moc, wiesz, No to dohamowywanie i tak dalej. W Tesli masz bardzo podobne jest to do Tesli ogólnie. Pewnie też tryb driftu masz, czy nie? Tak, jest trip drift. A ja oczywiście, broń Boże, nie chcę tego używać. A poza tym drift strasznie obciąża zawieszenie i niszczy. Nie róbmy tego. Lepiej tego nie róbmy.
Trochę martwią mnie te plastiki glossy, wiesz, bo powiem Ci, że plastiki glossy mają tendencję do rysowania się i to jest problem. I pytanie, czy to jest rzeczywiście karbon? Chińczycy twierdzą, że tak. Za te karbony ogólnie jest dopłata w tym samochodzie. Na początku, jak one wyszły do produkcji, to było to w gratisie. W tym momencie jest to połowa stawki, jest to około 20 czy 30 tysięcy złotych za full pakiet karbonów, czyli to wszystkie zewnętrzne, lusterka, dach karbonowy i tak dalej, więc... No to musi być oryginalne, bo za takie pieniądze no to raczej Ale to nie. też jest połowa stawki, bo oficjalnie, jeżeli skończy się promocja na ten pakiet karbonów, to będzie to stawka w wysokości około 40 tysięcy złotych, co i tak nie jest dużo w porównaniu za karbon nie. do rynku europejskiego, tak? Nie no, to tyle kosztuje jeden błotnik karbonowy, wiesz, w jakim nawet więcej kosztuje. Więcej kosztuje, więcej. Do 911 GT3 RS-a kupowaliśmy błotnik i kosztuje więcej niż to cały pakiet. No. Także no nie jest drogo. Wiesz co, jak patrzę na ten samochód, to trochę widzę jego przyszłość, tak jak przyszłość Mustangów GT i tych wszystkich. Że to jest taki samochód, który wygląda, ma wszystkie atrybuty supercarów, ale jednak jest troszeczkę tańszy. No jest tańszy, Jest zdecydowanie. tańszy, nie? Wiesz, biorąc pod uwagę odpowiednika tak, żeby dorównał mu osiągami, no to gdzieś Taycan Turbo S w Ace'ach? Taycan nie dorówna, no co ty, No nie ma szans. nie dorówna, ale gdzieś w te okolice. Wiesz, ile musimy za Taycana zapłacić? No tak. No, więc to mamy w cenie Taycana mamy dwie Ultry plus jeszcze Denzę dodatkowo, więc no jest różnica. Jedna fajna rzecz, myślę, że bardzo, bardzo fajna będzie dla użytkowników Tesli, jak już ten samochód się rozpowszechni na polskim rynku i w ogóle na europejskim. Jest bardzo dużo podobieństw do Tesli. No jest, no wiesz, no oni na czymś muszą czerpać, tak? Xiaomi weszło do produkcji samochodów w zeszłym roku, tak? Dobrze Tak. mówię? W No, zeszłym chyba roku, z 2 lata temu, No powiedzmy. 2 lata temu, a Tesla jednak jest od 2012 roku. Wow, a to są takie dodatkowe automatyczne pompuje fotel. boczne trzymania, Tak, fajne. trzymanie boczne. To jeszcze Wam od razu podpowiem, to jest tak jak mamy przechył, czyli nasze ciało zaczyna się przechylać, to boczki się dopompowują i mamy lepsze boczne trzymanie. I naprawdę to działa fajnie. W prawo. O tego trybu sportu już nie potrzebujemy. Dobra. I to jest oprócz tego samochód, którym fajnie było pojechać w trasę. Tak. Czyli to jest taki samochód... Pani prezes, zapytajmy, czy z tyłu jest wygodnie? Chociaż ja siedzę naprawdę wygodnie tutaj z przodu. Wiesz co, Jest jakby się dużo zatrzymamy na miejsca chwilę, z tyłu. damy pani prezes poprowadzić. Niech ona z tobą teraz sobie trochę porozmawia, a ja pójdę do tyłu. Okej? Możemy być tak jasne. umówić? O, podoba mi się to, że puszczą hamulec, on sam rusza. No fajne to jest. To nie zawsze jest w elektrykach akurat to spotykane, a tutaj jest. Jest to kwestia tego, jak się poustawia, nie? Mhm. Podoba mi się ten wyświetlacz, jest duży. Od razu powiem, że jak jest wyświetlacz ten chód, to niepotrzebny jest ten tutaj. Ten w ogóle, nie zwraca się na niego Tak. uwagi. Rzeczywiście jest cicho. Tam z tyłu trochę było chyba głośniej, nie wiem, Bartek. Tak, potwierdzam. Z tyłu jest troszeczkę głośniej. Ale nie też bez przesady. Po prostu słychać ewidentnie te Z tyłu są szersze mamy też opony. tak, No. i słychać toczenie po prostu. Wygodnie się siedzi, ma fajne fotele, takie... To ja może tak, jak przystało na panią prezes, Masaż włączymy mi włączasz? masażyk. O kurde. No, proszę bardzo, wentylację podgrzać. Nie, podgrzewać to może nie. No za ciepło jest dzisiaj. No ale To masaż. mocny ten masaż. No właśnie to jest fajne, Mocny. że on jest mocny, on jest taki, że Prawdziwy naprawdę... chiński masaż. Tak, on masuje. To nie jest tak, że on nam gdzieś tylko tam... To jest, wiesz co, jak jazdę po mieście, to może rozpraszać, ale na trasie to wyobrażam sobie, że to musi być fantastyczne. W długiej trasie jedziesz i cię tak masuje. Rzeczywiście jest tak, że jedziemy te przepisowe 50 na godzinę, a nie czuję się tego. Mam wrażenie, jakby się trochę nawet samochód wlókł. No, on może więcej. No dlatego, On może no. więcej, on chce więcej. On chce więcej, tak to odczuwam. No będzie... Użytkownicy tych samochodów będą mieli problem z mandatami, moim zdaniem. Muszę się do Niemiec przeprowadzić, słuchaj. W Niemczech też są ograniczenia. Wiem, że są. Nam na szczęście udało się pojechać tam, gdzie Tak.
Jest takie miejsce, tam Tak. Petrolhead testuje. To był długi dzień, bo tak naprawdę jechaliśmy praktycznie dzień i noc. Zobaczcie, już słońce zachodzi, także... Nie no, w ogóle nie czuć tej prędkości. Ja mam wrażenie, że się wleczemy strasznie. I to jest teraz na trybie zwykłym, tak? Tak, na zwykłym. No, jedziemy na zwykłym. Wygodny jest, fajnie się prowadzi. Trochę ma, przez to, że ma dach zasłonięty, nie ma tak przeszklony. Ale występują, to wam dodam, występują wersje ze szklanym dachem. W Maxie, który stoi na placu i trafi do was w poniedziałek, jest szklany dach. Okej, bo chciałam powiedzieć, że ta przednia szyba jest trochę... Mamy też, wiesz, mikrofonik Tak, zdjęty. Generalnie przednie szyby w chińskich samochodach zawsze są małe. Nie zwróciłem na to uwagi. Zwróć. Tak? Będę teraz zwracał. Ale nie jest jakaś strasznie mała, dobra jest widoczność. Ostatnio coś testowaliśmy, że strasznie wysoko ta maska była. Co to było? Wszystkie te Xiaomi, NIO, te wszystkie większe SUV-y, one tak mają po prostu. One są z jednej bryły cięte. I one mają taką szybę trochę jak w samolocie. Bardziej płaską. Przednią. Tak, że tak jest położona bardziej płasko. Fajne auto, podoba mi się. Wygodniejsze na pewno niż moja trójka. Jest więcej miejsca, ale wrażenie jest takie, jakby był trochę taki, jak to powiedzieć, przez to właśnie, że ma zasłonięty dach, to sprawia wrażenie takiego bardziej... Otaczającego, zamkniętego tak, takiego. otaczający to jest bardzo dobre słowo. Jak zawsze przejdźmy do parametrów testowanego egzemplarza. I zacznijmy od tych najmniej kontrowersyjnych, czyli od wymiarów. Długość pojazdu to 5 metrów 7 cm, szerokość 1,97 m i wysokość 1,46 m, w zaokrągleniu 1,47 m. Rozstaw osi to 3 metry. Masa własna pojazdu to 2360 kg. Natomiast samochodu w pełni załadowanego 2810 kg. Warto jeszcze dodać, że całkowity moment obrotowy to 1770 Nm i to jest gigantyczna wartość. Przypominam, że dostępna praktycznie od razu. Pojemność baterii trakcyjnej, czy akumulatora trakcyjnego lepiej powiedzieć, to prawie 94 kWh i jest to pojemność netto. Maksymalna moc szybkiego ładowania to 480 kW. Oczywiście absolutnie nieprzydatna na naszym rynku, przynajmniej na razie, a dodatkowo przejściówki, które obsługują złącze GBT, nie będą w stanie tej mocy przekazać. Fajną informacją jest to, że mamy do dyspozycji odzyskiwanie energii i odzyskiwanie energii w technologii Vehicle to Line to aż 3,5 kW, natomiast Vehicle to Vehicle jesteśmy w stanie odzyskać aż 6,6 kW. Przypominam, że taką samą moc mieliśmy w pierwszych ładowarkach prądu przemiennego w Nissanie Leafie. Samochód dysponuje ceramicznymi hamulcami. Przypominam, że wersja Ultra jest to wersja stricte sportowa i tutaj mamy tarcze hamulcowe ceramiczne na obydwu osiach. Najciekawszą i absolutnie moim zdaniem niesprawdzalną wartością jest to, co producent deklaruje jako zużycie energii na 100 km i tutaj producent podaje 16,5 kWh. Widząc, jak to się odbywało podczas naszej próbnej jazdy i z informacji, jakie uzyskaliśmy od sprzedających, ten samochód zużywa około 30 kWh i myślę, że przejechanie 300 km byłoby naprawdę niezłym wynikiem w tak sportowym i dynamicznym samochodzie. Bolid przyspiesza do setki poniżej 2 sekund, jest bardziej dynamiczny niż Tesla Model S Plaid, aczkolwiek i w jednym i w drugim samochodzie, siedząc na fotelu pasażera, nabawiłem się po prostu mdłości. Samochód jest niesamowity, niesamowicie wyposażony i robi niesamowite wrażenie. Z niecierpliwością czekam, aż więcej takich samochodów pojawi się na naszym rynku. Przypominam też, że w naszych rękach była wersja Xiaomi Max i mniej więcej już wiemy, jak ten samochód w jakimś tam zakresie przystosować do naszych polskich warunków. Dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo dzięki Wam możemy testować takie samochody. Dzięki, trzymajcie się, cześć.